Dobra, Przemo, widzę, że tu czekasz. Ile czekam. Witam cię bardzo serdecznie. Rękawiczki, bo trochę zimno dzisiaj. Dzisiaj jest chłodno. Dzisiaj mamy, typowy jesienny taki dzionek. Ciągnik marka Arbos i jeszcze przed rebrandingiem. Tak, najmocniejszy model, seria 5000, 530, to 30-konna jednostka. Silnik koreańskiej marki, koreańskiego dostawcy, marka Dosan. 130 koni. Nawet powiem tak, jest to silnik, gdzie jest jeszcze pole manewru we własnym zakresie, tutaj do podwyższenia tej mocy, gdzie jeszcze większy ten zapas też momentu obrotowego się pojawi. Ciągnik z krawidą, jak widzimy, High Vision, czyli bardzo wygodnej, bardzo komfortowej, ale o niesamowitych parametrach widoczności. Jeśli chodzi o kwestię tutaj narzędzi czołowych, w tym przypadku mamy ciągnik wyposażony w przedni TUS, ale też gdy się pojawi przedni ładowacz czołowy, to zdecydowanie ta widoczność jest lepsza, ten komfort pracy jest zupełnie inny. Ciągnik już ciężki, masywny, bo 5 ton, w okolicach 5 ton masy własnej, z szerokim tutaj markowym ogumieniem. Oczywiście komfortowa przekładnia, 5 biegów głównych, na każdym biegu aż 3 półbiegi, więc tutaj mamy ogromną paletę, tak, elastyczność. Jeśli chodzi o dostosowanie w zależności od obciążeń, to te półbiegi pod obciążeniem rozmawialiśmy już niejednokrotnie, że to jest super rozwiązanie, czy to przy wzniesieniach, czy to przy takiej drastycznej zmianie warunków pracy. Przy ciężkiej pracy. Przy ciężkiej, Bo dzisiaj akurat nie mamy nic ciężkiego, ale dzisiaj z kolei stabilna praca, taka powierzchniowa, ja to mówię. Ale jeszcze przy ciągniku, jak jesteśmy, ciągnik oczywiście wyposażony tutaj w sprzęgło elektrohydrauliczne, co też daje ogromny komfort właśnie tej pracy, zmiany kierunku jazdy, zwłaszcza przy ładowaczu czołowym, jak coś ładujemy, rozładowujemy, przód, tył, te zmiany bardzo często następują. To i w tym przypadku jest to super sprawa, jeśli takie sprzęgło w ciągniku tam się znajduje. Jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, można powiedzieć opcja, której tutaj nie widać, taka nienamacalna, ale gwarancja 7-letnia, bez limitu przepracowanych motogodzin. To jest coś fenomenalnego, co Wam będzie dawało poczucie takiego bezpieczeństwa przez wiele lat, no bo dzięki takiej gwarancji mamy przez okres 7 lat, tak jak bez jakichkolwiek ograniczeń w postaci przepracowanych godzin, można spać spokojnie, ale przede wszystkim pracować spokojnie. No ale ciągnik to jest jedna sprawa, ale gdyby nie ciągnik, to byśmy dzisiaj nie sprzątali tego materiału zielonego, tej trawy, roleczki byśmy tego nie zwinęli i tak naprawdę bohaterem dzisiejszego spotkania jest nie sam ciągnik, ale prasa. jest prasa zmiennokomorowa, ZS zmiennokomorowa. Większość maszyn w McHale'a przynajmniej było sprzedawane jako prasy, to były prasy stałokomorowe. Od 2-3 lat to się zmienia na rzecz pras zmiennokomorowych. Tak jak mówiłem, one się robią coraz bardziej popularne. Ale to, co mówiliśmy, tak poza antenią, mi się podoba to określenie, poza antenią następuje jakaś taka swoista polaryzacja mimo wszystko. Jeśli chodzi o pewne regiony Polski, to gdzieś jest zdecydowanie większe zainteresowanie i bardziej się przyjęły prasy stałopomorowe, tak jak ktoś sobie chyba Podlasie, Mazowieckie, tak? No właśnie podkarpackie też raczej. Chociaż mówię, bo się w tej chwili zmienia. U nas zawsze było większe zapotrzebowanie na pasy zmiennokomorowe. U nas, czyli w Wielkopolsce. Na Dolnym Śląsku również, ale też były właśnie te regiony bardziej na północ, północny wschód, gdzie te hodowlarskie żądłeczne była bardziej, można powiedzieć, rozwinięta czy większa. I tam są prasy całokomorowe. Tak pokrótce. Fachowiec jesteś od pras. Od zadanej cię w pytanie. To już wiemy, ta polaryzacja w pewnych regionach się przyjęły takie prasy, w innych takie.
prasa stałokomorowa, zmiennokomorowa, tak? Zasady zastosowania. Skałokomorowa, czyli ta prostsza, czyli walcowa prasa, na ogół dzisiaj, bo jeszcze może być łańcuchowa walcona, ale McHale tutaj, one tak naprawdę głównie to zastosowanie właśnie zielonek, sianopiszonek, dobrze mówię? Znaczy tak jest przyjęte, ale oczywiście mamy klientów i te prasy też się doskonale sprawdzają, co mówimy o stałokomorowych przy zbiorze słomy. Już nie pokutuje ta historia, że trzeba zbierać albo rano, albo wieczorem, albo gdy jest wroca, gdy jest bardziej mokry ten materiał. Maki akurat ma takie rozwiązania, które umożliwiają zbiór przez cały dzień. Na warunki, na wilgotność balota, słomy. Nawet po kombajnach rotorowych, gdzie ta słoma jest mocno rozdrobniona, też nie ma... Co jeszcze bardziej powoduje, że ten balot jest taki, czy materiał... tendencje, tak, balotki miały Skłania tendencję, że ta berka się zatrzymuje w komorze. Ale mówię, tutaj dzięki tym rozwiązaniom, które mam, po prostu takie rzeczy się nie dzieją. Jeśli chodzi o podzespoły, elementy robocze głównie, bo tak naprawdę komora to jest jedno, to już sobie wspomnieliśmy, ale podbieracz. McHale tutaj stosuje podbieracz przede wszystkim, Krzywkowy, oczywiście tak, jest... bo też jest taka polemika, krzywkowy, bezkrzywkowy, który lepszy, nie? Ogólnie jest przyjęte tak, że krzywkowy jest bardziej uniwersalny, czyli można zbierać zarówno słomę, jak i mokrą trawę. Czy też źle zwije, źle zgarnie tą trawę. Natomiast bezkrzywkowy na pewno jest polecany do maszyn, które pracują w słomie. On jest bezobsługowy. I chyba jednak ten bezkrzywkowy, krzywkowy, przepraszam, ten krzywkowy podbieracz jest podbieraczem, w mojej opinii oczywiście, dokładniejszym, jeśli chodzi o materiały różne. Materiały na przykład, które zbieramy już na 4., 5. pokosie, gdzie tej masy jest stosunkowo mniej, mało i drobnej, krótkiej. Tak. To gdzieś chyba on pracuje spokojniej mimo wszystko. Raz, że nie ma tendencji do odpychania, Odrzucania, odpychania. albo tak jak mówisz, właśnie trochę, no właśnie do takich drobniejszych, do kiszek, które on się lepiej będzie sprawdzał. Tak jak mówiłem, on jest bardziej uniwersalny. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.korbandek.pl. Tam możecie zapoznać się w szczegółach dotyczących całej gamy naszych maszyn. Oczywiście zapraszamy do odwiedzin zakładki maszyny nowe i używane. Tam oczywiście tam są ceny, Rzecz, która często właśnie ludzi bardzo zainteresuje, to jest istotne. Także dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.